Nasiona produkowane przez rośliny są organem o skomplikowanej budowie. Są bardzo wrażliwe na wpływ czynników środowiskowych. W toku ewolucji nasiona wykształciły jednak szereg mechanizmów chroniących je przed stresem wywołanym negatywnym oddziaływaniem wielu różnych czynników. Naukowcy z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk przeprowadzili liczne badania dotyczące nasion drzew, odpowiadając na wiele interesujących pytań. W jaki sposób zmieniające się warunki środowiska wpływają na jakość nasion? Jakie związki chemiczne decydują o utrzymaniu stanu równowagi w komórkach nasion w obliczu stresu? Które białka występujące w nasionach mają związek z odpornością nasion na utratę w nich wody? Dlaczego nasiona tracą swą żywotność i w jakich sytuacjach? Czy zawartość proliny w nasionach może być dobrym wskaźnikiem poziomu ich uszkodzeń? Czy za pomocą badań biochemicznych możliwe jest zidentyfikowanie nasion drzew odpornych na stres? Zapraszam do zapoznania się z odpowiedziami na te pytania, których udzielą autorki publikacji powstałych w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Nasiona są początkiem nowego życia. Zapewniają roślinie reprodukcję oraz rozprzestrzenianie. Ze względu na różnicę wrażliwości nasion na utratę wody podzielono je na 3 kategorie. Ortodoks, nasiona tolerujące podsuszanie do niskiej zawartości wody, około 5%, i w takim stanie nasiona mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu. Do tej kategorii zaliczamy na przykład nasiona klonu zwyczajnego. Recalcitrant, nasiona, które nie tolerują podsuszania do niskiej zawartości wody i tym samym długoterminowego przechowywania. Do tej kategorii zaliczamy na przykład nasiona klonu jawora. Kategoria intermediate, kategoria pośrednia pomiędzy ortodoks i recalcitrant. Nasiona tej kategorii szybko tracą żywotność podczas ich długoterminowego przechowywania w porównaniu z nasionami kategorii ortodoks. Do tej kategorii zaliczamy nasiona buka zwyczajnego. Wszystkie organizmy żywe dążą do stabilizacji i równowagi. Ta równowaga jest możliwa dzięki zachodzącym w komórkach reakcjom redukcji i utleniania, czyli tzw. układom redox. Regulacyjna sieć równowagi redox w komórkach roślin wykrywa każdą nierównowagę metaboliczną i moduluje odpowiedź komórki na poziomie transkrypcji i translacji. W ten sposób rośliny mogą szybciej przystosowywać się do zmieniających się warunków środowiska i produkować nasiona dobrej jakości. Regulacja stanu redox zachodzi już w czasie rozwoju nasion i powiązana jest z utrzymaniem żywotności nasion w czasie ich przechowywania. Zmieniające się obecnie warunki środowiska, takie jak wysokie temperatury i niskie sumy opadów, mogą mieć ogromny wpływ na poziom regulacji stanu redox i tym samym na jakość produkowanych przez roślinę nasion. Za utrzymanie stanu równowagi redox w komórce w dużym stopniu odpowiadają białka, które posiadają grupy tiolowe, tzw. wiązania disulfidowe. Grupy te ulegają w zależności od potrzeb komórki reakcją redukcji i utleniania. Wykazaliśmy, że poziom białek zawierających grupy tiolowe wzrasta w nasionach buka zwyczajnego w czasie ich rozwoju i obniża się istotnie w czasie długoterminowego przechowywania tych nasion. Ważną grupą białek regulującą stan równowagi redox w nasionach stanowią peroksydoksyny. Pełnią one funkcje antyoksydacyjne regulujące poziom reaktywnych form tlenu, szczególnie natlenku wodoru, oraz modulują sygnały stanu redox. W dojrzewających i przechowywanych nasionach buka zwyczajnego zidentyfikowaliśmy następujące peroksydoksyny: dwucysteinową peroksydoksyny, jednocysteinową peroksydoksyny, peroksydoksyny typu 2 oraz peroksydoksyny Q. Uważamy, że ważną rolę w regulacji stanu redox podczas rozwoju przechowywania nasion buka pełni dwucysteinowa peroksydoksina. Zawartość tego białka istotnie zmienia się w czasie dojrzewania i przechowywania nasion buka. Wykazaliśmy, że białko to zlokalizowane jest w osiach zarodkowych nasion buka zwyczajnego, głównie w komórkach kory oraz w części wierzchołkowej czapeczki korzenia. W tych regionach w naszych wcześniejszych badaniach wykazaliśmy też istotny poziom reaktywnych form tlenu, anionorodnika ponadtlenkowego i natlenku wodoru, szczególnie w czasie przechowywania nasion buka zwyczajnego. Jednak wyniki te nie obrazują nam regulacji stanu redox z udziałem wszystkich białek zawierających grupy tiolowe. Czy jesteśmy w stanie to zbadać? Otóż tak.
Za pomocą 2D diagonalnej elektroforezy możemy zidentyfikować białka tiolowe. W warunkach stresu oksydacyjnego białka zawierające grupy tiolowe, wiązania disulfidowe, są podatne na utlenianie. Ekstrakty białkowe są kolejno rozdzielane w dwóch kierunkach. Na podstawie warunków redukujących działanie ditiotreitolu, DTT, i utleniających na tlenku wodoru H2O2. Białka, które nie tworzą grup disulfidowych, układają się na przekątnej, czyli tzw. linii diagonalnej. Białka, które tworzą wiązania disulfidowe wewnątrz łańcucha, znajdą się powyżej przekątnej. Białka, które tworzą wiązania pomiędzy sobą, ułożą się poniżej linii diagonalnej. Za pomocą tej metody wykazaliśmy obecność 17 białek w dojrzewających nasionach buka. Były to głównie białka regulujące procesy metaboliczne oraz pełniące funkcje antyoksydacyjne. I tylko 6 białek w nasionach buka przechowywanych przez różny okres czasu. Były to białka typu peroksydazy, oksyreduktazy i izomerazy. Na podstawie uzyskanych wyników możemy stwierdzić, że w czasie dojrzewania nasion wzrasta poziom aktywności systemu regulującego stan redox i jest on stabilny w dojrzałych nasionach. Natomiast w czasie przechowywania aktywność regulacji redox gwałtownie obniża się i może to być przyczyną obniżenia żywotności nasion. Nie tylko białka zawierające grupy tiolowe biorą udział w regulacji stanu redox w nasionach. Metionina to aminokwas, który w białkach występuje w formie zredukowanej, ale w warunkach utleniających, np. w obecności reaktywnych form tlenu, metionina jest przekształcana do sulfotlenku metioniny. Wtedy zmieniają się oddziaływania z sąsiednimi aminokwasami, co ma negatywny wpływ na strukturę przestrzenną cząsteczki i wiąże się z utratą aktywności przez białko. Formę zredukowaną i utlenioną metioniny można w łatwy sposób rozróżnić w rozdziale chromatograficznym, gdyż obie formy redoks metioniny mają inny czas retencji. Utlenianie metioniny jest odwracalne. Istnieją specyficzne enzymy przywracające formę zredukowaną metioniny i jednocześnie funkcję białka. Enzymy te nazywamy reduktazami sulfotlenku metioniny. Enzymy te występują jako typ A i typ B w dodatku w wielu izoformach w obrębie każdego typu. W naszych badaniach skupiamy się na izoformach B1 oraz B2. W nasionach klonu zwyczajnego i klonu Jawora o przeciwstawnych właściwościach w aspekcie odporności na desykację wykazaliśmy, że regulacja ekspresji szczególnie genu MSRB2 jest całkiem odmienna. Na przykład podczas kiełkowania, które trwa do 12 tygodni, ilość białka MSRB2 nieustannie spadała w nasionach klonu zwyczajnego, a nieustannie rosła w nasionach klonu Jawora. Odmienny sposób regulacji ilości białka MSRB2 zaobserwowaliśmy również na pozostałych etapach rozwoju nasion, podczas ich dojrzewania oraz podczas podsuszania. Co więcej, wykazaliśmy, że białko MSRB2 ma związek z odpornością na desykację. Wyłącznie w nasionach klonu zwyczajnego, wykazującego tę cechę, stwierdziliśmy występowanie zależności pomiędzy ilością reaktywnych form tlenu, sulfotlenku metioniny i MSRB2, co obrazuje sprawny system regulacji redoks na poziomie metioniny. Następnie wykazaliśmy, że ilość i miejsca występowania białek MSRB1 i MSRB2 mają związek z długowiecznością nasion. Długowieczność nasion to cecha wielogenowa, która wymaga koordynacji wielu procesów biologicznych kształtujących trwałość nasion w glebie oraz ich czas przechowywania ex situ. Niestety długowieczność nasion maleje wraz z wydłużaniem czasu przechowywania, kiedy jakość nasion słabnie. Dzieje się tak dlatego, że mechanizmy ochronne stają się mniej wydajne, mechanizmy naprawcze działają wolniej, a usuwanie toksycznych związków, w tym reaktywnych form tlenu, jest mniej skuteczne. Wykazaliśmy, że ilość białek MSRB1 i MSRB2 spada wraz z wydłużaniem czasu przechowywania nasion buka. Co więcej, białka te są zlokalizowane m.in. na terenie rozwijających się wiązek przewodzących, a wchodząc w głąb komórki, białka te występują w pobliżu błony komórkowej, gdzie stabilizują znajdujące się tam białka i wpływają na integralność błon komórkowych, co ma związek z długowiecznością nasion. Białka te występują również na terenie wakuol białkowych i przez to mają wpływ na sposób zużywania materiałów zapasowych podczas procesu kiełkowania. Oprócz aminokwasów budujących białka i podlegających zmianom redoks, takich jak cysteina i metionina, również wolne aminokwasy pełnią ważne funkcje w komórkach nasion w odporności na warunki stresowe.
Stres, choć kojarzy nam się głównie z negatywnymi emocjami, posiada zdecydowanie szersze znaczenie. W ogólnym ujęciu jest to reakcja organizmu na różnego rodzaju doświadczenia, najczęściej niespodziewane i nieprzyjemne. Stres może stanowić zagrożenie, ale też sprzyjać adaptacji do nowych warunków otoczenia. Wbrew pozorom dotyczy to zarówno człowieka, jak również nasion drzew. Wiemy już, jak wiele czynników ma wpływ na zdolność nasion do kiełkowania. Zmiany klimatu przyczyniają się do ograniczenia żywotności nasion, a to z kolei powoduje zmiany w zasięgu występowania gatunków roślin. Jeśli na jakimś obszarze obserwujemy zanikanie danego gatunku, oznacza to, że zmiana warunków, takich jak temperatura czy też wilgotność gleby, uniemożliwiła prawidłowy przebieg kiełkowania. Wspomniane wcześniej cząsteczki reaktywnych form tlenu przekazują sygnały o wszelkich bodźcach zewnętrznych. Jednak czynniki stresogenne zaburzają homeostazę redoks w komórkach, wywołując nadmierną akumulację reaktywnych form tlenu. W nadmiarze cząsteczki te powodują uszkodzenia błon komórkowych, DNA oraz zaburzenia aktywności białek. Stan spowodowany brakiem równowagi między produkcją reaktywnych form tlenu a zdolnością do ich detoksykacji nazywamy stresem oksydacyjnym. To właśnie jego rezultatem jest utrata żywotności nasion. Aby przetrwać w trudnych warunkach, rośliny wykształciły mechanizmy obronne, takie jak akumulacja proliny. Prolina, podobnie jak metionina, jest aminokwasem i stabilizuje strukturę białek niezbędnych dla funkcjonowania komórki. Na tym jednak nie koniec. Prolina wykazuje bowiem szereg właściwości przeciwdziałających uszkodzeniom powstającym wskutek stresu oksydacyjnego. Utrzymuje równowagę redoks komórek poprzez usuwanie nadmiaru reaktywnych form tlenu. Ponadto jest osmolitem, czyli substancją zapobiegającą utracie wody przez komórki, a to staje się niezwykle istotne podczas suszy i upałów. Nasze badania wykazały, że poziom proliny w nasionach klonu jaworu wzrasta w odpowiedzi na wzrost temperatury i spadek opadów. Obserwacji tej dokonaliśmy zbierając nasiona przez cały okres ich dojrzewania, a następnie analizując zawartość proliny przy użyciu spektrofotometru. Na tej podstawie wnioskujemy, że prolina jest obiecującym wskaźnikiem poziomu uszkodzeń oksydacyjnych w nasionach. Gromadząc ją, nasiona bronią się przed suszą. Ale co jeśli stres jest tak silny, że reaktywne formy tlenu niszczą enzymy odpowiadające za syntezę proliny? Wówczas jej poziom, zamiast wzrosnąć w odpowiedzi na stres, będzie spadał, a wraz z nim obniży się żywotność nasion. Dlatego też, aby precyzyjnie określić zależność między żywotnością nasion a warunkami, w jakich dojrzewają, konieczne jest zbadanie aktywności enzymów zaangażowanych w cykl produkcji i rozkładu proliny. Umożliwi to identyfikację nasion odpornych na stres, a tym samym przyniesie wiele korzyści w obliczu globalnego ocieplenia. Nie tylko zwiększy szanse na przetrwanie zagrożonych gatunków, lecz także ograniczy straty ekonomiczne ponoszone przez lasy gospodarcze. Mechanizm skryty w łupinach nasion drzew jest niezwykle złożony, a jego funkcjonowanie zależy od wielu czynników. Z tego względu badania prowadzimy na różnych poziomach, uwzględniając nie tylko fizjologię, lecz także enzymologię czy też biologię molekularną. Pozwala to na holistyczne ujęcie problematyki regulacji stanu redoks oraz wpływu, jaki wywiera na nią środowisko. Dzięki takiemu podejściu być może uda nam się w przyszłości dokładnie zrozumieć, co jeszcze drzemie we wnętrzu nasion i jak możemy to wykorzystać dla dobra całych ekosystemów leśnych. To jedynie część wyników opublikowanych przez naszych pracowników. Zachęcam do przeczytania każdej z omawianych publikacji i pogłębienia wiedzy o biologii nasion drzew.